Mściwoj II, po łacinie Mestwin, urodził się około 1220 roku jako najstarszy syn księcia gdańskiego Świętopełka II Wielkiego z dynastii Sobiesławiców. Przypadło mu żyć w burzliwym XIII stuleciu, okresie rozbicia dzielnicowego Polski i rywalizacji o Pomorze Wschodnie. Zapiski kronikarzy i dokumenty historyczne malują go jako władcę odważnego, lecz roztropnego. Potrafił sięgać po oręż, ale częściej wybierał dyplomację i polityczne fortele. Historyk profesor Jerzy Samp pisał wręcz o Mściwoju, że odwoływał się w swej strategii raczej do rozumu, aniżeli do miecza. Był ostatnim męskim potomkiem swej dynastii na Pomorzu Gdańskim. Jego śmierć w 1294 roku zamknęła pewien rozdział w dziejach regionu, ale dzięki jego decyzjom otworzyła drogę do ponownego zjednoczenia ziem polskich. Aby w pełni zrozumieć życie Mściwoja II, warto spojrzeć na kontekst historyczny. Po śmierci księcia Leszka Białego w 1227 roku doszło do osłabienia władzy centralnej w Polsce. Pomorze Gdańskie, rządzone przez lokalną dynastię Sobiesławiców, usamodzielniło się politycznie. Ojciec Mściwoja, Świętopełk II, w młodości nosił tytuł princeps, czyli namiestnika, lecz po 1227 roku faktycznie uniezależnił się od władców małopolskich. Świętopełk brał nawet udział w głośnym zamachu w Gąsawie w roku 1227, gdzie zginął Leszek Biały. Wydarzenie to przypieczętowało niezależność Pomorza Gdańskiego od reszty Polski. Powstało samodzielne księstwo wschodniopomorskie, którym Świętopełk jako duks musiał wydzielić dzielnice dla swoich braci, Sambora II, Racibora i Warcisława, stryjów i stryjecznego dziada Mściwoja. W tym samym czasie na południowo-wschodnich rubieżach Pomorza pojawiła się nowa siła – zakon krzyżacki, sprowadzony w 1226 roku na ziemię chełmińską w celu chrystianizacji Prus. Obecność krzyżaków stała się w kolejnych dekadach zarzewiem nieustannych konfliktów, ale też wymusiła na pomorskich książętach lawirowanie między sojuszami. Ponadto o wpływy nad Bałtykiem rywalizowały inne państwa, m.in. Brandenburgia oraz władcy Danii i książęta pomorscy z dynastii Gryfitów na zachodnim Pomorzu. W tak niespokojnych realiach dorastał młody Mściwoj, przygotowywany do roli następcy w Gdańsku. Mściwoj II przyszedł na świat około 1220 roku. Podawane są też daty około 1224 czy 1230 jako syn księcia Świętopełka II i księżnej Eufrozyny. Pochodzenie jego matki jest przedmiotem dyskusji. Według części historyków była ona córką Odona, księcia wielkopolskiego z rodu Piastów. Mściwoj miał rodzeństwo: starszego brata Jana, poległego młodo w walkach z Prusami, młodszego brata Warcisława II oraz siostry Salomę, Damrokę i przyrodnią Eufemię. Jako pierworodny syn był od najmłodszych lat przygotowywany przez ojca do przejęcia rządów. Świętopełk dbał, by syn zdobywał doświadczenie polityczne i wojskowe. Młody Mściwój uczestniczył u boku ojca w wyprawach zbrojnych przeciw księciom wielkopolskim, między innymi Przemysłowi I i Bolesławowi Pobożnemu oraz przeciw zakonowi krzyżackiemu. Na arenę historii Mściwój wkroczył już jako nastolatek. Po raz pierwszy jest wzmiankowany w dokumencie z 17 czerwca 1231 roku w buli papieża Grzegorza IX, chroniącej posiadłości jego ojca. Kilka lat później los doświadczył go ciężko. W 1243 roku, podczas wojny Świętopełka z Krzyżakami, młody książę został oddany zakonowi jako zakładnik na mocy warunków pokoju. Krzyżacy, znani z bezwzględności politycznej, uwięzili Mściwoja najpierw w Chełmie, a następnie wywieźli daleko poza Pomorze, do swych posiadłości w Austrii. Tam, z dala od ojczyzny, spędził około 5 lat, od 1243 do 1248 roku. Według przekazów próbę jego odbicia podjął Świętopełk, co jednak skłoniło Krzyżaków do przeniesienia cennego zakładnika na południe Europy. Ostatecznie Mściwój odzyskał wolność dopiero w roku 1248. Dzięki mediacji papieskiego legata Jakuba z Leodium i zawarciu nowego porozumienia z zakonem. Pobyt w niewoli krzyżackiej z pewnością odcisnął na nim piętno. Niektórzy historycy spekulują nawet, że młody książę tam właśnie nauczył się dworskich intryg i politycznej przebiegłości, które później często wykorzystywał. Po powrocie na Pomorze Mściwoj szybko włączył się w sprawy państwa. Ojciec powierzył mu dowodzenie w lokalnych konfliktach. W
W 1255 roku z polecenia Świętopełka poprowadził pomorskie wojska na południe, zdobywając dla ojca ważny gród Nakło nad Notecią na pograniczu wielkopolsko-pomorskim. Około tego czasu, zapewne tuż po uwolnieniu z niewoli, młody książę zawarł swoje pierwsze małżeństwo z księżniczką Judytą, co prawdopodobnie stanowiło element umacniania jego pozycji politycznej. W nagrodę za lojalną służbę i być może w związku z orzenkiem, Świętopełk wydzielił synowi jego własną dzielnicę. Około 1255 roku Mściwoj II objął samodzielne rządy na ziemi świeckiej, nazywanej tak od grodu Świecie nad Wisłą. Świecie stało się pierwszą stolicą jego niewielkiego księstwa, a młody władca zaczął samodzielnie zarządzać podległymi mu grodami i ziemią. Początkowo relacje Mściwoja II z ojcem układały się poprawnie. Obaj wspólnie występowali przeciw wrogom zewnętrznym, jak kampania z 1255 roku pod Nakłem. Jednak usamodzielnienie się ambitnego syna wywołało również napięcia na pomorskim dworze. Świętopełk II Wielki zaczął obawiać się rosnących wpływów pierworodnego i być może pod wpływem dworskich intryg coraz przychylniej patrzył na młodszego syna. Około 1263 roku książę Świętopełk zdecydował się zmienić porządek dziedziczenia. Ogłosił, że po jego śmierci to nie Mściwój, lecz Warcisław II obejmie rządy w Gdańsku jako następca na tronie księstwa pomorskiego. Ta decyzja musiała być dla Mściwoja upokarzająca i stała się zarzewiem konfliktu rodzinnego. Prawdopodobnie przyczyną sporu była różnica zdań co do polityki wobec Krzyżaków. Mściwoj miał być bardziej wojowniczy i pragnął zerwać pokój z zakonem zawarty w 1253 roku, czym naraził się ojcu. Urażony książę świecki zaczął szukać sojuszników poza własnym rodem, co jeszcze pogłębiło nieufność Świętopełka. Mimo tych tarć, aż do śmierci ojca nie doszło do otwartego rozlewu krwi między braćmi. Świętopełk II zmarł 10 stycznia 1266 roku, a zgodnie z jego testamentem w Gdańsku władzę objął Warcisław II. Młodszy brat otrzymał też we władanie ziemię sławieńską i słupską oraz zwierzchnictwo nad ziemią białogardzką na Pomorzu Słupskim. Mściwoj musiał zadowolić się swoim dotychczasowym księstwem świeckim. Początkowo bracia utrzymywali kruche porozumienie, a nawet współpracowali przeciw zagrożeniom zewnętrznym. W latach od 1266 do 1268 działali razem prawdopodobnie z powodu wspólnego niebezpieczeństwa, między innymi wznowienia walk z zakonem krzyżackim i obrony przed roszczeniami Brandenburgii. Mściwoj jako starszy pełnił wtedy rolę princesa, pierwszego spośród równych, co sugeruje, że to on był nieformalnym zwierzchnikiem całego Pomorza Gdańskiego w oczach części możnych. Już w trakcie tych lat Mściwoj knuł jednak własne plany. Jeszcze za życia ojca, szukając wsparcia przeciw niemu i bratu, nawiązał tajny układ z księciem szczecińskim Barnimem I z dynastii Gryfitów. W 1264 roku Mściwoj zaoferował Barnimowi kuszącą obietnicę. W zamian za sojusz odda mu, oczywiście dopiero po swojej śmierci, całą dzielnicę gdańską, zachowując jednak dożywotnie rządy jako lennik. Innymi słowy, Mściwoj próbował przekazać Barnimowi potencjalny spadek po ojcu i bracie, by zabezpieczyć sobie potężnego sprzymierzeńca. Tego rodzaju intrygi pokazywały, że książę świecki jest gotów kupczyć Gdańskiem dla własnych korzyści politycznych. Układ z Barnimem okazał się jednak nietrwały. Zanim Pomorze faktycznie stało się do wzięcia, sytuacja się zmieniła, a Mściwoj szukał pomocy gdzie indziej. Wkrótce po śmierci Świętopełka wybuchł otwarty konflikt między braćmi o zwierzchnictwo nad Pomorzem. Mściwoj II, czując się pokrzywdzony pominięciem w sukcesji gdańskiej, postanowił siłą odebrać władzę Warcisławowi II. Zanim jednak uderzył na Gdańsk, musiał zabezpieczyć swoje tyły i uporać się z innymi zagrożeniami. W 1267 roku Pomorze znalazło się w ogniu szerszej wojny. Trwało drugie powstanie pogańskich Prusów przeciw Krzyżakom, wspierane militarnie przez księcia chełmińskiego. Na pomoc zakonowi przybył nawet czeski król Przemysł Ottokar II z wielką armią, co zmusiło Mściwoja, sympatyzującego z Prusami, do zawarcia pokoju z Krzyżakami w 1268 roku. Mimo to napięcie wewnętrzne narastało.
Warcisław sprzymierzył się ze stryjem Samborem II, bratem Świętopełka, przeciw Mściwojowi. Sambor II, książę na Tczewie, od dawna rywalizował z bratankiem. Teraz wspólnie z Warcisławem postanowili wyeliminować Mściwoja i podzielić się jego ziemiami. Około 1269 roku Mściwoj II wpadł nawet w ich ręce. Został podstępnie pojmany i osadzony przez brata w więzieniu. Los uśmiechnął się jednak do niego. Z pomocą przyszli mu możnowładcy z otoczenia Warcisława, którzy uwolnili Mściwoja, być może przechodząc na jego stronę. Uwolniony książę natychmiast zebrał stronników i ruszył do wojny domowej o pełnię władzy nad Pomorzem. W tej bratobójczej wojnie Mściwoj wykazał się dużą zręcznością polityczną. Nie wahał się zmieniać obozów i składać daleko idących obietnic, byle przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Wiedząc, że sam może nie sprostać koalicji Warcisława, Sambora i Zakonu, postarał się o nowych sojuszników. W 1270 roku zawarł przymierze z księciem wielkopolskim Bolesławem Pobożnym, synem Władysława Odonica i stryjecznym wnukiem jego matki Eufrozyny. Co więcej, gotów był ponownie zastawić Gdańsk, tym razem Brandenburczykom. W 1271 roku Mściwoj II zwrócił się do margrabiów brandenburskich z prośbą o wsparcie militarne przeciw brat-stryjowi, obiecując im w zamian lenne zwierzchnictwo nad Gdańskiem i całym Pomorzem Gdańskim. Był to niezwykle ryzykowny manewr, balansujący na krawędzi zdrady stanu, ale Mściwoj liczył, że posłuży mu tylko doraźnie. Jednocześnie dla bezpieczeństwa zawarł też ugodę z Krzyżakami, by nie występowali przeciw niemu podczas rozprawy z krewnymi. Z takim zestawem sojuszy Mściwoj uderzył na przeciwników. Najpierw rozprawił się z Samborem II. Jeszcze w 1270 roku najechał jego dzielnicę tczewską, zdobywając gród Tczew, inaczej Lubiszewo, i zmuszając stryja do ucieczki. Sambor schronił się wówczas pod opieką Krzyżaków w ziemi chełmińskiej. Następnie Mściwoj ruszył na Gdańsk, gdzie rządził Warcisław II. W wyniku zaskakującego ataku zajął Gdański Gród w 1270 lub 1271 roku, detronizując brata i przejmując władzę w głównym grodzie Pomorza Gdańskiego. Tym samym w praktyce zjednoczył całe Pomorze Wschodnie pod swoim berłem. Władał już Świeciem Gdańskiem oraz przejął kontrolę nad ziemiami Sambora i Warcisława. Pokonany Warcisław uciekł na południe, szukając schronienia u swego szwagra, księcia kujawskiego Siemomysła w Bydgoszczy. Mściwoj nie zamierzał jednak pozostawić brata przy życiu. Po krótkim pościgu najechał w 1271 roku ziemię Siemomysła, kasztelanię wyszogrodzką nad Wisłą, i przygotowywał się do ostatecznej rozprawy. Do decydującej bitwy jednak nie doszło, gdyż w trakcie tych wydarzeń Warcisław II zmarł na wygnaniu w 1271 roku, wedle części źródeł z przyczyn naturalnych, według innych na skutek trudów ucieczki lub choroby. Tak czy inaczej, jeden z rywali do pomorskiego tronu odpadł, a Sambor II pozostał w pruskiej niewoli Krzyżaków. Triumf Mściwoja nie trwał długo. Oto bowiem na scenie pojawili się ci, którym obiecał Gdańsk za pomoc. Jesienią 1271 roku wojska margrabiów brandenburskich wkroczyły do ziemi gdańskiej, powołując się na wcześniejsze układy z Mściwojem. Mieszczanie gdańscy, zmęczeni niepewnością wojny i obawiający się surowego księcia, otworzyli bramy miasta przed sprzymierzeńcami z Brandenburgii. Kronikarze podkreślają rolę sołtysa Gdańska Arnolda, który stanął na czele proniemieckiej frakcji w mieście. Margrabiowie zdradzili jednak swoje intencje. Zamiast oddać gród w ręce sojusznika, postanowili zatrzymać go dla siebie. Przejęli kontrolę nad Gdańskiem, wywieszając zapewne własne chorągwie na murach. Mściwoj II znalazł się w trudnym położeniu. Stracił dopiero co zdobyte miasto, a Brandenburgia szykowała się do trwałej okupacji. Książę Pomorski zareagował szybko i bezwzględnie. Już w styczniu 1272 roku pod Gdańsk nadciągnęły połączone siły pomorsko-wielkopolskie. Mściwoj sprowadził swych sprzymierzeńców z Wielkopolski pod wodzą Bolesława Pobożnego. Zima okazała się sprzymierzeńcem oblężniczych. Zamarznięta Motława pozwoliła wojskom podejść pod same mury. Gdańsk został wzięty szturmem praktycznie od razu. Rycerstwo brandenburskie, zaskoczone gwałtownym atakiem, zostało wybite niemal do nogi. Ocaleli jedynie ci, którzy schronili się w wieży zamkowej. Miasto, które zaledwie kilka miesięcy wcześniej powitało Brandenburów z otwartymi ramionami,
Teraz musiało odpokutować zdradę. Mściwoj II okrutnie ukarał Gdańszczan za nielojalność. Przywódcy buntu mieszczan z sołtysem Arnoldem na czele zostali skazani na śmierć przez ścięcie. Najbardziej aktywnych stronników Brandenburgii wygnano z miasta, Banicja, a ich majątki skonfiskowano. W ramach zbiorowej odpowiedzialności dotknęła Gdańsk także symboliczna kara. Rozkazem księcia zburzono miejskie umocnienia obronne, drewniane palisady, pozbawiając gród ochrony. Dopiero wiele lat później pozwolono Gdańskowi odbudować fortyfikacje już za rządów nowego władcy, Przemysła II. Po odzyskaniu Gdańska Mściwoj II czuł jednak ciągły żal i podejrzliwość wobec jego mieszkańców. Urażony zdradą Gdańszczan przeniósł swoją główną siedzibę i dwór z powrotem do Świecia nad Wisłą. Gdańsk utracił tym samym status faktycznej stolicy księstwa. Książę ostentacyjnie wolał rezydować w oddalonym Świeciu. Choć ekonomicznie miasto nadal się rozwijało, to w drugiej połowie XIII wieku przestało być politycznym centrum Pomorza Gdańskiego. Dopiero pod koniec życia, prawdopodobnie skłoniony względami praktycznymi i być może na prośbę możnych, Mściwoj powrócił do Gdańska. To właśnie tam, w dawnym grodzie ojców, zastała go śmierć zimą 1294 roku. Wojna domowa zakończyła się pełnym sukcesem Mściwoja II. Około 1273 roku sytuacja wreszcie się ustabilizowała. Książę pomorski zawarł ugody z wszystkimi głównymi wrogami. Z margrabiami brandenburskimi, choć niedawno z nimi walczył, zdecydował się ułożyć na drodze dyplomatycznej. Zawarł z nimi w 1273 roku porozumienie, na mocy którego oddał im w lenno ziemię słupską i sławieńską, sam przyjmując te ziemię ponownie jako ich wasal. Innymi słowy, uznał zwierzchnictwo Brandenburgii nad częścią Pomorza na zasadzie lennej, co zapewniło mu pokój z zachodnim sąsiadem na kolejne lata. Układ ten miał jednak swoją cenę. Księciu pomorskiemu przyszło czasowo zrezygnować z ziemi sławieńskiej, która przeszła pod bezpośrednią kontrolę Brandenburczyków. Dopiero około 1283 roku Mściwoj zdołał odzyskać Sławno, korzystając z osłabienia Brandenburgii w tamtym okresie. Niemniej przez dekadę spokój od zachodu był okupiony ustępstwami terytorialnymi. Również z Krzyżakami Mściwoj musiał poszukać modus vivendi. Problemem okazały się zdradzieckie działania jego stryjów, Sambora II i Racibora. Ów drugi wstąpił nawet do zakonu w 1266 roku. Obaj w trakcie rodzinnych waśni przekazali Krzyżakom rozmaite nadania na Pomorzu, na przykład prawa do ziemi białogardzkiej, Racibor, czy części Nadwiśla. Na podstawie tych darowizn zakon rościł sobie pretensje do fragmentów wschodniego Pomorza. Spór trafił przed sąd papieski i zakończył się niekorzystnym dla Mściwoja wyrokiem w 1282 roku. Papież uznał prawa Krzyżaków do darowanych ziem, co umożliwiło im zdobycie przyczółków na lewym, wschodnim brzegu Wisły. Wykorzystując decyzję papieską, krzyżaccy rycerze zajęli wkrótce strategiczny gród Gniew nad Wisłą, gdzie utworzyli własne komturstwo. Pierwszy stały przyczółek zakonu na Pomorzu Gdańskim. Dla Mściwoja była to gorzka porażka. Ledwo uporał się z rodziną i Brandenburgią, a już za jego plecami wyrósł nowy problem w postaci Krzyżaków osadzonych na granicy. Po 1273 roku Mściwoj II mógł wreszcie odetchnąć od wojen domowych. Jego pozycja jako jedynego księcia Pomorza Gdańskiego stała się niezachwiana. Był to okres, w którym książę skupił się na umacnianiu władzy i rozwoju wewnętrznym swoich ziem, choć nie porzucił dalekosiężnej polityki zewnętrznej. Z jednej strony Mściwoj starał się utrzymać wypracowany pokój z sąsiadami, z drugiej zaś, mając w pamięci zdradliwość Brandenburczyków i ekspansywność Krzyżaków, szukał trwałego rozwiązania kwestii sukcesji i bezpieczeństwa księstwa. Kluczowym wyzwaniem stała się dla niego sprawa braku męskiego następcy. Na początku lat 80. XIII wieku Mściwoj rozważał różne opcje zabezpieczenia przyszłości Pomorza po swojej śmierci. Choć miał dwie córki, nie doczekał się syna, co w realiach średniowiecza oznaczało groźbę dynastii bez dziedzica tronu. Książę zdawał sobie sprawę, że po jego zgonie o Pomorze upomną się zapewne Brandenburgia lub zakon krzyżacki, powołując się na wcześniejsze układy i zapisy. Wszak sam Mściwoj składał w desperacji różne obietnice podczas wojny domowej. Rzeczywiście,
Krzyżacy już teraz rościli sobie prawo do znacznej części ziem pomorskich w oparciu o akty darowizn Sambora, Racibora, a nawet pewne dawne obietnice Mściwoja z lat walk. Margrabiowie brandenburscy także bacznie obserwowali sytuację. Jeden z zięciów Mściwoja, hrabia Adolf V, zaczął nawet tytułować się księciem Pomorza około 1273 roku, licząc na przejęcie władzy w Gdańsku po teściu. Takie widoki musiały budzić niepokój lokalnych możnowładców pomorskich, którzy nie chcieli utracić swojej pozycji na rzecz obcych potęg. Mściwoj potrzebował więc silnego sojusznika, który zagwarantuje niezależność Pomorza, a zarazem zapewni ciągłość władzy po jego śmierci. Wybór padł na Piastów wielkopolskich. Już wcześniej Mściwoj II utrzymywał bliskie relacje z księciem poznańskim Bolesławem Pobożnym, teraz zaś zacieśnił kontakty z jego następcą i krewnym, młodym księciem Przemysłem II. Przemysł II był ambitnym władcą, marzącym o zjednoczeniu rozbitych ziem polskich, a Pomorze Gdańskie stanowiło brakujące ogniwo w tym planie. 15 lutego 1282 roku obaj książęta spotkali się na wiecu w Kępnie, na południu Wielkopolski, by zawrzeć słynny układ. Na mocy traktatu kępińskiego Mściwoj II przekazał formalnie swoje księstwo Pomorza Gdańskiego Przemysłowi II, przy czym zachował dożywotnio faktyczną władzę jako namiestnik w imieniu Przemysła. Innymi słowy, od 1282 roku Mściwoj panował już nie jako suwerenny książę, lecz jako wasal i reprezentant Przemysła, choć w praktyce niewiele to zmieniało w codziennych rządach. Historycy do dziś dyskutują, czy w Kępnie zawarto także dodatkową umowę sukcesyjną na przeżycie, gwarantującą Przemysłowi II dziedziczenie Pomorza po śmierci Mściwoja. Źródła nie mówią tego wprost, ale faktyczne działania sugerują, że taki układ istniał. Przemysł zaczął odtąd traktować Pomorze jak swoje przyszłe władztwo. Traktat kępiński przypieczętował trwały sojusz Pomorza z Wielkopolską. Po 1282 roku Przemysł II regularnie odwiedzał grody pomorskie, współdecydował z Mściwojem o nadaniach dla rycerzy i duchowieństwa, a także osadzał na ważnych stanowiskach zaufanych ludzi z Wielkopolski. Małymi krokami integrował elity pomorskie ze swoją własną administracją. Na przykład nadawał miejscowym możnym, ale i przybyszom z Wielkopolski nowe przywileje, co zjednywało mu poparcie. Można powiedzieć, że przygotowywał grunt pod przyszłe objęcie rządów. Pomorscy możnowładcy zaakceptowali ten stan rzeczy. Co więcej, w 1291 roku wielu z nich formalnie złożyło hołd Przemysłowi II jako swojemu następcy. Sojusz z Piastami wielkopolskimi przyniósł Mściwojowi korzyść nie tylko strategiczną, ale i prestiżową. Jego księstwo stało się partnerem w większym projekcie zjednoczeniowym. Pomimo podporządkowania się Przemysłowi, Mściwoj II aż do końca życia de facto rządził swoim krajem samodzielnie, ciesząc się spokojem wewnętrznym. Traktat z Kępna zapewnił mu ochronę silnego sprzymierzeńca. Gdy w 1282 roku wybuchł kolejny spór z Krzyżakami o granicę, Mściwoj zmuszony został oddać zakonowi między innymi ziemię gniewską oraz część Żuław na mocy ugody w Miliczu. Za plecami księcia stała już Wielkopolska, co temperowało zapędy krzyżackie. Z kolei Brandenburgia, widząc Pomorze w orbicie wpływów Piastów, na pewien czas zaniechała agresji. Ostatnia dekada panowania Mściwoja upłynęła zatem pod znakiem względnej stabilizacji i odbudowy kraju po latach wojen. Książę koncentrował się na rozwiązywaniu lokalnych problemów i korzystał z uroków późnej starości, jak się okazało, w bardzo nietypowy sposób, jeśli chodzi o życie osobiste. Panowanie Mściwoja II, zwłaszcza po 1273 roku, to okres konsolidacji wewnętrznej Pomorza Gdańskiego. Pomimo wcześniejszych zniszczeń wojennych, księstwo pod jego rządami stopniowo się bogaciło i cywilizacyjnie rozwijało. Historycy podkreślają, że Mściwoj ustabilizował stosunki gospodarcze i społeczne. Nastąpił rozwój miast, a wiele osad uzyskało prawa miejskie na wzór niemiecki, tak zwane prawo lubeckie lub chełmińskie. Jeszcze ojciec Mściwoja lokował Gdańsk około 1227 roku i parę innych grodów na prawie lubeckim, a za rządów Mściwoja podobnych lokacji przybywało. Książę chętnie nadawał przywileje osadnikom, sprowadzał rzemieślników i kupców, co sprzyjało odbudowie handlu nadbałtyckiego. Dzięki temu Gdańsk, Tczew, Świecie i inne ośrodki miejskie Pomorza zaczęły ponownie tętnić życiem.
Okres pokoju od 1273 roku sprzyjał także rolnictwu i odbudowie wsi. Zapewne zmalała liczba pustek po wojnach domowych, a chłopi mogli uprawiać ziemię bez obawy przed rabunkiem. Za Mściwoja wzrosło znaczenie lokalnego rycerstwa i możnowładztwa pomorskiego. Książę musiał opierać swoje rządy na najpotężniejszych rodach, które nieraz odegrały decydującą rolę. Na przykład ród Święców pomógł mu odzyskać wolność w 1269 roku. Dlatego też Mściwoj wynagradzał wiernych możnych nadaniami ziemskimi i stanowiskami. Z czasem wyrósł na Pomorzu stan możnowładczy, mający coraz więcej do powiedzenia. Niektórzy jego przedstawiciele, jak właśnie Święcowie czy ród Zarębów, stali się niemal równorzędnymi partnerami dla księcia. Rządy Mściwoja charakteryzowały się raczej współpracą z możnymi niż autokratycznym despotyzmem. Być może lata walk nauczyły go, że bez poparcia wpływowych rodów nie utrzyma władzy. Wzrósł także stan posiadania kościoła. Cystersi z Oliwy, Norbertanki z Żukowa czy Dominikanie z Gdańska otrzymywali nadania ziemskie i przywileje, co czyniło z nich znaczących posiadaczy. Książę, choć znany z surowości wobec zbuntowanych mieszczan, w relacjach z duchowieństwem starał się zachować pobożny i hojny wizerunek. Ciekawym przejawem polityki symbolicznej Mściwoja jest fakt, że zerwał on z tradycyjną symboliką herbową swojej dynastii. Sobiesławice od pokoleń posługiwali się herbem przedstawiającym srebrną lilię, niekiedy interpretowaną błędnie jako odwrócona kotwica. Jednak skłócony z rodziną Mściwoj, drugi postanowił podkreślić własną odrębność. Na swoich pieczęciach zaczął umieszczać inne znaki, między innymi wizerunek orła oraz lwa. Zachowały się dwie pieczęcie księcia, tak zwana piesza, na której stoi on z tarczą z orłem, oraz konna, gdzie na tarczy widnieje lew kroczący. Być może orzeł był nawiązaniem do heraldyki Piastów, sojuszniczych książąt wielkopolskich, zaś lew do symboliki książąt zachodniopomorskich lub saskich. Tak czy inaczej, było to jawne zerwanie z rodowym herbem, co w średniowieczu miało wyraźny przekaz. Mściwoj manifestował swoją niezależność od skłóconych krewniaków i ambicje kreowania własnej marki jako władcy. Jeśli chodzi o kulturę i religię, to okres Mściwoja II wpisywał się w ogólny nurt rozwoju życia kościelnego na Pomorzu. Książę utrzymywał dobre stosunki z biskupami, na przykład włocławskimi, którym podlegało Pomorze, oraz wspierał klasztory. Opactwo cystersów w Oliwie pozostawało miejscem szczególnym dla dynastii. Tam grzebano kolejnych książąt pomorskich. Sam Mściwoj również ulokował tam swoje fundacje i ostatecznie spocznie w oliwskim konwencie. Z kolei pomorskie Norbertanki w Żukowie, tradycyjnie związane z księżnymi i córkami książęcymi, także cieszyły się opieką dworu. Można przypuszczać, że mimo burzliwego życia politycznego Mściwoj dbał o zachowanie ciągłości kulturalnej swego księstwa. Wspierał kronikarstwo klasztorne, to za jego czasów zaczęto spisywać tzw. rocznik oliwski, fundował kościoły i kaplice, starał się też być mediatorem w sporach kościoła z możnymi. Jego rządy nie przyniosły może wybitnych osiągnięć artystycznych, ale zapewniły grunt pod dalszy rozwój Pomorza w XIV wieku. Mściwoj II był trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną, poślubioną około 1250 roku, była Judyta, pochodząca z możnego rodu niemieckiego. Źródła identyfikują ją jako córkę margrabiego Dytryka I z Miśni, dynastia Wetynów, i jego żony Eudoksji, będącej córką księcia Konrada I Mazowieckiego. Małżeństwo to miało charakter polityczny. Wiązało pomorskiego księcia z wpływowymi rodami z zachodu i południa. Judyta urodziła Mściwojowi kilkoro dzieci, lecz z synów żaden nie przeżył wczesnego dzieciństwa. Do dorosłości dożyły jedynie dwie córki. Katarzyna, urodzona około 1257 roku, i Eufemia, urodzona około 1260 roku. Tragiczny brak syna już z pierwszego małżeństwa kładł się cieniem na planach dynastycznych księcia. Judyta zmarła około połowy lat 70. XIII wieku. Dokładna data nie jest znana, ale źródła odnotowują, że około 1275 roku Mściwoj był już wdowcem i mógł zawrzeć kolejną unię małżeńską. Drugą żoną Mściwoja II została Eufrozyna Opolska. Była ona księżniczką z dynastii Piastów Górnośląskich, córką księcia opolskiego Kazimierza I.
Losy Eufrozyny są szczególnie interesujące. Zanim trafiła na Pomorze, była żoną księcia kujawskiego Kazimierza I, wdową po nim od 1267 roku i matką m.in. późniejszego króla Władysława Łokietka. Ślub Mściwoja z Eufrozyną odbył się około 1275 roku. Było to małżeństwo o dużym znaczeniu politycznym. Związek z Piastami wzmacniał sojusz z Wielkopolską i Kujawami, a ponadto Eufrozyna wnosiła w posagu godność i kontakty znanej dynastki. Niestety również i ten związek nie przyniósł Mściwojowi upragnionego męskiego dziedzica. Para doczekała się być może dzieci, lecz brak jest informacji o żywych potomkach płci męskiej. Po kilkunastu latach pożycia narosły między małżonkami poważne konflikty. W 1288 roku Mściwoj II rozwiódł się z Eufrozyną, bądź, bardziej prawdopodobne, uzyskał od władz kościelnych unieważnienie małżeństwa. Fakt ten był ewenementem w owych czasach, gdyż rozwody wśród panujących zdarzały się rzadko. Źródła i późniejsi autorzy podają różne powody rozpadu tego małżeństwa. Według jednej plotki Eufrozyna miała odkryć romans męża ze swoją własną siostrzenicą Gertrudą, młodziutką córką Sambora II. Inna wersja sugeruje, że to sam Mściwoj zdecydował się oddalić żonę, rozczarowany brakiem syna i zamierzający spróbować jeszcze raz z inną kobietą. Istnieje też hipoteza, że do rozwodu namówił pomorskiego księcia, jego sprzymierzeniec Przemysł II, obawiający się, że Eufrozyna, wnet poślubiona Piaście, jednak urodzi syna, co pokrzyżowałoby plany sukcesji w ramach Układu Kępińskiego. Jakkolwiek było, w 1288 roku drogi Mściwoja i Eufrozyny definitywnie się rozeszły. Księżna opuściła Pomorze i prawdopodobnie wróciła na Kujawy do swoich dzieci. Zmarła kilka lat później. Ku zaskoczeniu swoich poddanych i zapewne zgorszeniu duchowieństwa, około 1288 roku, niemłody już przecież Mściwoj II po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. Jego trzecią wybranką została Sulisława, nazywana zdrobniale Sulką. Była to młoda szlachcianka o niepewnym pochodzeniu. Wedle przekazów córka nieznanego z imienia rycerza, być może z pomorskiego rodu, wychowana w klasztorze Norbertanek w Słupsku. To istotne, Sulisława była nowicjuszką zakonną, oblubienicą Chrystusową, przeznaczoną do życia w klasztorze. Mściwoj zakochał się jednak w niej do szaleństwa i postanowił ją poślubić. Musiała więc porzucić habit. Ówcześni kronikarze nie szczędzili krytyki pod adresem tej decyzji księcia. Późniejsza kronika oliwska, spisana około 1350 roku przez opata Stanisława, oceniła, że związek z byłą zakonnicą ściągnął na Mściwoja karę niebios. Kronikarz napisał z surowością: dlatego Bóg pozbawił go Mściwoja, prawowitego następcy tronu, za to, że niezgodnie z prawem pojął za żonę oblubienicę Chrystusową z klasztoru słupskiego imieniem Sulka. Rzeczywiście, małżeństwo z Sulisławą nie miało aspektów politycznych. Ponad 60-letni wówczas książę poślubił młodziutką Norbertankę z czystej miłości, jak twierdzą historycy. Profesor Jerzy Samp nazwał Sulkę powabną Norbertanką ze słupskiego konwentu mniszek, młodziutką Sulisławą, sugerując nawet, że mogła ona urodzić Mściwojowi dziecko, które jednak ze względu na kanoniczne zastrzeżenia co do ważności tego małżeństwa nie mogło być uznane za prawowitego dziedzica. Jeśli taka pociecha przyszła na świat, zapewne szybko zmarła lub została wychowana w ukryciu. Według zgodnej opinii badaczy Mściwoj II nie pozostawił po sobie żadnego żyjącego syna. Z całego życia rodzinnego księcia pozostały mu jedynie dwie wspomniane córki z pierwszego małżeństwa, Katarzyna i Eufemia. Mściwoj, myśląc o wzmocnieniu sojuszy, jeszcze w trakcie walk wewnętrznych, postanowił wydać je za mąż za sprzymierzeńców. Około 1269 roku, po złożeniu hołdu w Choszcznie Brandenburgii, obiecał margrabiom brandenburskim, że poprze pewne małżeństwa dynastyczne swych dzieci. W efekcie starsza Katarzyna została żoną księcia mecklenburskiego Przybysława II, sojusznika Brandenburgii. Około 1276 roku młoda para osiadła w Białogardzie nad Parsentą, na skraju Pomorza Zachodniego, jako wasale Brandenburczyków. Później jednak, gdy sytuacja się zmieniła, Katarzyna i jej mąż przenieśli się na dwór ojca na Pomorzu Gdańskim. Mściwoj, wybaczywszy im dawny mariaż polityczny,
Nadał córce na własność niewielką kasztelanię Parchowo z okolicznymi wioskami. Katarzyna doczekała się syna Mściwoja, nazwanego tak na dziadka, oraz córki Ludgardy. Z kolei młodsza Eufemia, czasem numerowana jako Eufemia II, by odróżnić od ciotki, została wydana za niemieckiego możnowładcę Adolfa V, hrabiego Holsztynu Kilonii. Adolf również uchodził za stronnika Brandenburgii i co znamienne, gdy tylko poślubił Eufemię, zaczął tytułować się księciem Pomorza od 1273 roku, licząc, iż po bezpotomnym teściu przejmie jego kraj. Małżeństwo Eufemii nie dało jednak synów. Hrabina urodziła tylko jedną córkę, Elżbietę. Po śmierci męża Eufemia mieszkała u boku tej córki i zięcia w Neuruppin w Brandenburgii, gdzie zmarła w 1317 roku. Tak więc żaden z zięciów Mściwoja nie odziedziczył Pomorza. Książę zadbał, by ostatecznie klucz do sukcesji znalazł się w rękach Piastów wielkopolskich. Pod koniec życia Mściwoj II osiągnął to, o co zabiegał przez lata. Zabezpieczył pokój w kraju i ustalił porządek sukcesji. Ostatnie lata spędził spokojnie, rezydując częściowo w Świeciu, a częściowo znów w Gdańsku. Zmarł w Gdańsku w dniu Bożego Narodzenia, 25 grudnia 1294 roku, mając około 70–74 lat. Imponujący wiek, jak na standardy XIII wieku. Po jego śmierci wygasła linia męska dynastii książąt Pomorza Gdańskiego. Zgodnie z układem zawartym w Kępnie, władzę nad Pomorzem Gdańskim przejął Przemysł II, książę wielkopolski. Stało się to szybko i bez większych oporów. Pomorscy możni, przygotowani na taką zmianę, uznali zwierzchność Piasta. Przemysł II, obejmując Gdańsk i okolice, zrealizował testament polityczny Mściwoja. Już w następnym roku, 1295, Przemysł koronował się na króla Polski, dołączając formalnie Pomorze do odradzającego się Królestwa Polskiego. Niestety, stabilizacja nie trwała długo. W 1296 roku król Przemysł II został zamordowany, co wywołało zamęt w całej Polsce. Pomorze Gdańskie stało się przedmiotem rywalizacji między księciem kujawskim Władysławem Łokietkiem, notabene pasierbem Mściwoja, synem Eufrozyny Opolskiej, a margrabiami brandenburskimi, którzy znów podnieśli dawne roszczenia do tych ziem. Przez kilkanaście lat region przechodził z rąk do rąk, by ostatecznie paść ofiarą wielkiej tragedii. W 1308 roku Brandenburczycy wezwali na pomoc Krzyżaków, którzy zajęli Gdańsk siłą, dokonując rzezi mieszkańców. Wydarzenie to, krwawa rzeź gdańska 1308 roku, przypieczętowało utratę Pomorza Gdańskiego. Na ponad 100 lat dostało się ono pod panowanie zakonu krzyżackiego. Ironią losu, ziemia ofiarowana niegdyś przez Mściwoja Piastom została szybko im wydarta przez sąsiadów. Jednak pamięć o układzie kępińskim przetrwała. Kiedyś posłużył on Władysławowi Łokietkowi i Kazimierzowi Wielkiemu jako argument w walce o odzyskanie Pomorza. Mściwoj II został pochowany w swoim ukochanym klasztorze cystersów w Oliwie pod Gdańskiem. Tradycja przodków nakazywała właśnie tam składać doczesne szczątki pomorskich książąt. W Oliwie spoczywali już jego dziad Mściwoj I i ojciec Świętopełk. W chwilę po śmierci księcia nastał okres przejściowy, ale układ z Piastami zapobiegł chaosowi. W Gdańsku i Grodach Pomorskich pojawili się wielkopolscy starostowie, a księstwo pomorskie zaczęto traktować jako integralną część dzielnic państwa polskiego. Najważniejszym dziełem życia Mściwoja II okazała się umowa kępińska. Jej realizacja umożliwiła Przemysłowi II odbudowę idei zjednoczonego Królestwa Polskiego. W ocenie wielu historyków Mściwoj, oddając swe ziemię Piastom, wykazał się dalekowzrocznością. Zapewnił Pomorzu kilka dekad w ramach odrodzonej monarchii polskiej, co stało się podstawą prawną przyszłych polskich roszczeń do tych ziem w czasach panowania królów z dynastii jagiellońskiej. Mściwoj II zapisał się w dziejach jako władca o skomplikowanym życiorysie i znaczących dokonaniach. W opinii współczesnych historyków uchodzi za sprawnego dyplomatę i polityka, który w trudnych czasach potrafił ocalić niezależność swojego księstwa. Profesor Jerzy Samp porównywał go do ojca, Świętopełka, zauważając jednak, że Mściwoj był mniej może porywczy, choć zapewne równie odważny i częściej niż miecza używał rozumu.
Izabella Trojanowska i Róża Ostrowska w swoim Bedekerze Kaszubskim również podkreśliły dalekowzroczną politykę pokojowych zabiegów dyplomatycznych Mściwoja, wyprzedzającą niejako jego epokę. Zamiast prowadzić nieustanne wojny, książę ten w decydującym momencie postawił na akt pokoju, przekazanie kraju w ręce polskiego sojusznika. Dzięki temu ocena Mściwoja II przez późniejsze pokolenia jest raczej pozytywna. Uchodzi on za tego, dzięki któremu możliwe stało się zjednoczenie ziem polskich, jak głosi napis popularyzatorski przy jego pomniku. Oczywiście nie brak też głosów krytycznych. Średniowieczni kronikarze oliwscy widzieli w nim władcę chciwego i wiarołomnego. Wszak oferował swoje ziemie różnym stronom, a na koniec odebrał je mieszczanom gdańskim siłą. Niemniej jednak dziejowa rola Mściwoja jest nie do przecenienia. Był on ostatnim samodzielnym księciem Pomorza Gdańskiego, a zarazem tym, który przywrócił tę ziemię w orbitę państwa polskiego. Postać Mściwoja II przez wieki pobudzała wyobraźnię kronikarzy i pisarzy. Wspomina o nim Kronika Wielkopolska, opisując przekazanie Pomorza Przemysłowi II, choć czyni to zwięźle, notując jedynie fakt wydarzenia. Szerzej o losach księcia rozprawia Kronika Oliwska, choć pisana kilkadziesiąt lat po jego śmierci, to tam znalazła się przytoczona moralizatorska anegdota o karze Bożej za poślubienie zakonnicy. W literaturze pięknej Mściwoj również odcisnął ślad. Był bohaterem niektórych utworów kaszubskich autorów, na przykład Lecha Bątkowskiego, działacza i pisarza gdańskiego XX wieku, Hieronima Derdowskiego czy Aleksandra Majkowskiego. Majkowski, piewca historii Pomorza, nazywał nawet dynastię Sobiesławiców kaszubską dynastią, starając się włączyć Mściwoja do etosu Kaszubów. W rozmaitych tekstach zapisywano jego imię na różne sposoby. Mściwój, Mszczuj, Mszczug, Mestwin. Dziś przyjęła się forma Mściwój II, której użyła m.in. Encyklopedia Gdańska. Tak też brzmi nazwa jednej z ulic Gdańska na Przymorzu Małym, nadanej po II wojnie światowej ku czci księcia. Do czasów obecnych dotrwały nieliczne materialne pamiątki po Mściwoju II, ale w Gdańsku i okolicach nie zapomniano o nim. Przede wszystkim miejscem związanym z jego pamięcią jest Bazylika Archikatedralna w Oliwie, gdzie pochowano księcia. Jego pierwotny nagrobek nie przetrwał burz dziejowych. Został zniszczony w XV wieku podczas najazdu husytów, a następnie resztki grobowca rozebrali gdańszczanie w czasie konfliktu z królem Stefanem Batorym w 1577 roku. Dopiero w 1615 roku oliwski opat Dawid Konarski ufundował okazały sarkofag marmurowy, w którym złożono szczątki książąt pomorskich, w tym Mściwoja II. Ów sarkofag, stojący dziś w transepcie katedry oliwskiej, jest symbolicznym grobowcem ostatniego Sobiesławica. Współcześnie w Oliwie można również podziwiać plenerową galerię książąt pomorskich. W malowniczym parku oliwskim imienia Adama Mickiewicza ustawiono popiersia Świętopełka II i Mściwoja II. Pomnik Mściwoja to granitowa rzeźba autorstwa Alfonsa Łosowskiego z 1967 roku. Przedstawia stylizowaną głowę księcia osadzoną na wysokim postumencie. Widnieje na nim napis Mszczuj II, książę pomorski 1224-1294. Popiersie księcia Mściwoja II w Parku Oliwskim w Gdańsku, dzieło Alfonsa Łosowskiego z 1967 roku. Pamięć o księciu przetrwała też w miejskiej toponimii i inicjatywach. W Gdańsku jedna z ulic nosi nazwę ulicy Mściwoja II. Znajduje się na Przymorzu Małym i upamiętnia ostatniego księcia pomorskiego. W centrum miasta, na ścianie kamienicy przy ulicy Wartkiej, w pobliżu dawnego grodu, wmurowano tablicę pamiątkową, która przypomina zawarcie układu w Kępnie i przekazanie Pomorza Przemysłowi II. Również w wielkopolskim Kępnie stoi głaz-pomnik upamiętniający ten historyczny zjazd i akt unii. W 1997 roku władze Gdańska ustanowiły honorowe wyróżnienie. Medal księcia Mściwoja II, przyznawany za wybitne zasługi dla miast. Wizerunek Mściwoja widnieje na awersie tego medalu, co symbolicznie przypomina jego wkład w dzieje Gdańska i Pomorza. Pomimo upływu ponad 700 lat, postać Mściwoja II nadal fascynuje historyków i mieszkańców Pomorza. Jako ostatni niezależny władca Pomorza Gdańskiego i zarazem ważny uczestnik procesu jednoczenia Polski, zajmuje on ważne miejsce w panteonie pomorskich bohaterów. Jego barwne życie, pełne rodzinnych waśni, zdrad i nagłych zwrotów akcji,
Dostarcza materiału na niejedną powieść czy film. Przede wszystkim jednak Mściwoj II zapamiętany jest jako władca, który potrafił wyciągnąć wnioski z dramatów swojej epoki. Zamiast trwać w niekończących się wojnach, w decydującym momencie wybrał mądry kompromis, zapewniając swojemu księstwu lepszą przyszłość u boku silniejszego partnera. To dzięki temu ostatni książę Pomorza przeszedł do historii nie tylko regionu, ale i całej Polski, jako jeden z architektów późniejszego zjednoczenia kraju. Jego największe dziedzictwo, przyłączenie Pomorza Gdańskiego do Królestwa Polskiego, okazało się brzemienne w skutki dla losów tych ziem na wiele kolejnych stuleci.